Cześć, dzisiaj mam dla Was znowu dosyć nietypową, jak na ukulele, piosenkę. Będziemy starać się naśladować riff z All Apologies Nirvany. Jest to jeden z utworów wykonany podczas chyba już można powiedzieć legendarnego koncertu MTV Unplugged. Jeśli tytuł nic Wam nie mówi, zachęcam do posłuchania. Kawałek jest naprawdę niezły. Staram się ostatnio robić jak najkrótsze wstępy, więc bierzemy się do roboty. Pokażę Wam, jak zagrać ten riff w dwóch wariantach. W sposób bardziej rockowy, on będzie trudniejszy, i trochę taki łagodniejszy, który będzie prostszy. Dobra, zabieramy się do pracy. Najpierw omówmy sobie ten trudniejszy sposób. Zobaczcie, co w nim robi prawa ręka. Ponieważ ten utwór w oryginale grany jest kostką na gitarze, to postaramy się trochę to naśladować. To znaczy złożymy sobie dwa palce, palec wskazujący i kciuk, trochę tak robiąc z tego taki dzióbek, żeby uderzać w te struny, ok? Będziemy grali tylko w dół. I kolejna rzecz jest taka, że możecie chwilkę sobie poćwiczyć właśnie to uderzanie w dół, ale starajcie się trafiać tylko w dwie środkowe struny, dobra? Właśnie tak będziemy grali ten utwór przez większość czasu. Jeśli tam traficie w inną, na przykład w dolną strunę, to też się nic nie stanie, ale generalnie starajcie się trafiać w te dwie środkowe struny. No dobra, to chwilę poćwiczmy. Dobra, już. Nie no, żartuję, możecie trochę dłużej. Ale ja już przechodzę dalej, bo nie chcę, żeby ten filmik był za długi. Dobra, w tym sposobie niestety w lewej ręce będzie jeszcze jedno utrudnienie, to znaczy będziemy sobie tłumili dolną strunę. Ja to robię w taki sposób, że przykładam sobie mały palec do niej, w sensie dotykam ją tak jakby od spodu, nie przyciskam jej, tak że ona jest po prostu stłumiona. Jak już to mamy, to musicie wiedzieć, że większość dźwięków melodii w tym riffie będziemy sobie grać na drugiej strunie od dołu, czyli na strunie E. I te dźwięki będziemy sobie łapać pozostałymi palcami. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Żeby zagrać pierwsze dwa uderzenia, nic nie musimy robić, bo one są po prostu na pustych strunach. To wszystko będzie wyświetlało Wam się w tabach, ale spróbuję też to tak na szybko wyjaśnić dla tych, którzy nie do końca rozumieją, co tam jest zapisane. Ale uczcie się tabów, bo bez tego trudno przebrnąć przez lekcję na moim kanale. Dobra, zaczynamy od dwóch uderzeń na pustych strunach, czyli nic dosłownie nie trzymamy. To są dwa takie dźwięki. Później dokładamy sobie palec wskazujący na pierwszym progu drugiej struny od dołu i tutaj wykonujemy kolejne uderzenie, czyli na razie mamy 0, 0, 1. Teraz kolejnym dźwiękiem jest znowu 0, więc puszczamy ten palec. Następnie zagramy sobie dwie trójki, czyli łapiemy serdecznym palcem trzeci próg drugiej struny od dołu i gramy dwa razy, czyli od początku. Czyli mamy jakby 0, 0, 1, 0, 3, 3 i teraz dokładamy sobie do tego jeszcze 1, 0. 1, 0. Po tym kawałku nastąpi taka przerwa, po której zagramy 0, 1, 0. Posłuchajcie. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Teraz, na zakończenie pierwszej części tego riffu, zmienimy sobie trochę pozycję lewej ręki. Przeniesiemy się dużo wyżej na gryfie, bo będziemy mieli do zagrania 8 próg na drugiej strunie od dołu. Tutaj oczywiście cały czas uderzamy dwie środkowe struny, chyba że chcecie jakoś bardziej zaakcentować melodię, to możecie ewentualnie celować tylko w tę drugą strunę od dołu, ale dobrze też brzmi, jak zagracie obie. No i ja tutaj sobie dodatkowo kładę palce trochę tak płasko, po to, żeby stłumić sobie jeszcze tę dolną strunę, tak dla pewności. Tutaj kierujcie się takim wyczuciem, bo nie musicie koniecznie tłumić tej dolnej struny, jeżeli ta prawa ręka się Was słucha i trafiacie właśnie tylko w te dwie środkowe. No bo jak zagracie wszystkie te struny, tak jak ja teraz, no to efekt będzie taki marny. To znaczy ta melodia będzie taka gdzieś za mgłą jakby, nie będzie jej słychać. Wiecie, o co mi chodzi. Dobra, to ta pierwsza część od początku zabrzmi tak. No mi teraz nie do końca wyszło, ale o to chodzi. Dobra, teraz musicie wiedzieć, że druga część tego riffu jest bardzo, bardzo podobna. To znaczy właściwie 11 pierwszych dźwięków będzie identycznych do tego momentu. Dopiero po tych trzech dźwiękach nastąpi zmiana. Tym razem też przeniesiemy się wyżej na gryfie, ale melodia przeniesie się już na dolną strunę. Czyli tym razem będziemy sobie grali dwie dolne struny
jednocześnie, ok? Uderzali. I będziemy mieli do zagrania 2 siódemki, 5 i 3. I tym się kończy ten riff. 7, 7, 5, 3. Ok, czyli jesteśmy w stanie już zagrać całość. Mam nadzieję, że to jest dla was zrozumiałe, to co tłumaczę. Jeszcze wam na pewno to rozpiszę w tabach, które się wyświetlą gdzieś tutaj. Nie... Dobra, nieważne. Gdzieś się wyświetlą. I pamiętajcie, że jak jestem w domu i mam czas, to jestem dla was. Odpowiem chętnie na wszystkie komentarze, więc pytajcie o co tylko chcecie. No oczywiście wolałbym, żeby to były pytania związane z ukulele, ale no postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Dobra, teraz nie przedłużając, zobaczmy sobie jeszcze jak zagrać ten riff tym drugim sposobem. Wydaje mi się, że trochę prostszym, a przy okazji to jest też świetne ćwiczenie. To będzie wyglądało tak. Jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że ja tym razem szarpię te 2 struny palcami, nie uderzam ich, co jest trochę trudniejsze według mnie, bo trzeba więcej precyzji, tylko szarpię po prostu palcem wskazującym i środkowym. Tutaj od razu tak na szybko dam wam taką wskazówkę, że jak macie 2 struny do zagrania obok siebie, to raczej nie używajcie kciuka i palca wskazującego, tylko właśnie wskazującego i środkowego, bo wtedy według mnie przynajmniej macie większą kontrolę nad tym, co robicie. No to tutaj nie ma żadnej filozofii, po prostu sobie szarpiecie te 2 struny i gracie te same dźwięki co wcześniej, czyli 0, 0, 1, 0, 3, 3, 1, 0, 0, 1, 0, 8, 8, 6, 5 i druga część. I tym razem 2 dolne struny. No dobra, mam nadzieję, że ten krótki poradnik wam się podobał. Jeszcze raz czapki z głów dla was za wsparcie. Jak coś to zdejmuję wirtualną czapkę. Nie wiem co mi odwala, ale w każdym razie chciałem wam bardzo podziękować. Nie sądziłem nigdy, szczerze mówiąc, że ten kanał dobije do 300 subskrypcji. Wiem, że to nie jest jakoś bardzo dużo na YouTubie, ale mnie to cieszy i jakoś te pozytywne komentarze mnie tak nakręcają, że chcę robić więcej tych filmików i starać się, żeby były coraz lepsze. Trochę sprzęt mnie ogranicza, ale to zawsze jest do poprawienia, jak się kanał rozwinie. Także jeśli chcecie mnie wesprzeć, zawsze możecie klikać tę łapkę w górę, napisać komentarz czy kliknąć subskrypcję. Byłbym bardzo wdzięczny. Dobra, a teraz trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć.